Zalana konsola dawno nie była na tym kanale, zatem zapraszam na nowy film. Dzisiejszym bohaterem będzie Xbox One S. Powiem Wam tak, ta konsola jest brudna. Wiadomo, jest zalana, ale jeszcze sprawdźmy, co podał klient. Xbox One S, konsola po zalaniu, odpala się na sekundę. Okoliczności podczas użytkowania. No dobra, podczas użytkowania. Słuchajcie, ten sprzęt jest bez plomby. W tym miejscu powinna być plomba. I generalnie tak, jeżeli kupujecie jakąkolwiek konsolę, zwracajcie uwagę na to, czy jest plomba, czy jej nie ma. W tym miejscu powinna być. Także do tej konsoli ktoś zaglądał. Co dalej? Ona jest brudna. Zobaczcie. Powinna być śnieżno-biała, można powiedzieć. Widzicie to? Ta konsola nie miała lekko. No nie miała. Ciężko było. A czym jest zalana? Nie mam zielonego pojęcia, ale fakt jest jeden. Ona jest brudna. Także teraz na żywca centralnie ją rozbieramy, rozkręcamy i zobaczymy, co w ogóle w trawie piszczy. Jakby nie patrzeć, kto nie zalał czegokolwiek. Telefonu, konsoli, komputera, laptopa. Napiszcie w komentarzu, bo to jest dosyć ciekawe. Czasami się zdarzają oczywiście takie osoby, ale wiecie jak jest. Rzadko, rzadko. Więc tak, jeszcze ważna sprawa, bo jeżeli w ogóle coś zalejecie, to nigdy, przenigdy nie próbujcie tego później uruchomić. Żeby w waszej głowie nie siedziała ta świadomość, że a nuż widelec zadziała i będzie długo działało. Nie, przeważnie sprzęt po zalaniu zemści się w dłużej nieoczekiwanym czasie. Więc albo sprzęt podziała Wam 2 dni, jeśli w ogóle ruszy, a równie dobrze może podziałać miesiąc i siądzie. Więc tak czy siak najlepiej sprzęt po zalaniu oddać do serwisu, który sprawdzi laminat i upewni się, że nie ma tam zalania. Tutaj ktoś rozbierał go, więc zobaczymy. Więc tutaj, co tu dużo mówić, rozbieramy go. Xboxa rozebrać trzeba powoli, na spokojnie. Zatrzaski od dołu są zawsze męczące. Trochę z tym schodzi, jeżeli mówimy o rozbieraniu. Ale powiem Wam tak. Tą konsolę ktoś rozbierał umiejętnie, bo nie ma śladów od spodu. Chyba że może inna opcja. Ściągnął plombę, ale nie dał rady zajrzeć do środka, więc odpuścił. Ale różnie bywa. Zobaczymy tym razem, co jest grane. Bo z zalańcami to jest tak samo jak z konsolami, do których ktoś wpychał rączki. Więc jest różnie. Dobra. Czy my tu widzimy ślady ingerencji? Tak, już po tych śrubach, słuchajcie, mogę powiedzieć, że ona była rozbierana. Śruby noszą ślady. W środku jest farba zruszona, więc tak, była rozbierana. Ta konsola była grzebana. I pytanie, kto co zrobił? My szybko ją rozkręcamy i upewnimy się niebawem, co jest w środku. Z Xboxami One S jest ten plus, że te konsole mają mało śrub. Jest ich raptem, nie wiem, 12. Także rozebranie konsoli, jak macie odpowiedni wkrętak, trwa około 2 minut. Więc to jest sama przyjemność. Ale te czasy generalnie minęły, bo wiecie jak wygląda Xbox Series X, wiecie jak wygląda PS5. Śrub narąbali tyle co niemiara. Wcale to nie wpływa na lepszą kulturę pracy, na co jeszcze? Na to, że się mniej psują. No nie. To jest po prostu czyjś wymysł, czyjaś fanaberia. No i tyle. A tutaj, co tu dużo mówić? Xboxy One S, zobaczcie, już w ogóle odkręciłem wszystko. Xboxy One S mają ten plus, że one same w sobie, słuchajcie, rzadko się psuły. Rzadko, naprawdę. Jeżeli nie było problemu z BIOSem, to śmiechem, żartem one rzadko się psuły. Tu podnosimy, pyk i odchylamy na boki. Ta obudowa nie nosi śladów zalania. No nic, szukajmy zalania, może znajdziemy. Pyk. Kolejna blacha. Też tu nie widzę zalania. Może ona nie była zalana, tylko klient tak zeznał. Bo to różnie bywa. Wentylator jest niepodpięty. O, proszę. Ale już widzę zalanie. Ok. Wtyczka od wentylatora nie wpięta. A tam niżej jest kondensator. Jego lewa strona jest delikatnie wyżarta. To już mogę w tym momencie potwierdzić. Teraz tak. Odkręcamy jeszcze pozostałe śruby.
bo trochę tego mamy. I mówię, mając ten dobry wkrętak, jesteśmy w stanie to w miarę szybko ogarnąć. Pyk. I zobaczymy, kto tu był, kto tu co robił. Bo nie ma informacji od klienta, jakoby konsola była przez kogoś grzebana i żeby była podejmowana jakaś próba naprawy. To jest ogólnie najgorsze. Nie wiem, skąd to się bierze, że klienci czasami, wiecie co, ukrywają informację, że ktoś wcześniej pchał rączki do konsoli. Tak jakby boją się udzielić tej informacji. To jest dosyć ciekawe. Jak myślicie? Ma to sens, czy nie? Kiedy nie dasz znać serwisantowi, że sprzęt był grzebany, była podejmowana próba naprawy, ale ktoś tam, dajmy na to, nie podołał, więc no nie wiem, boisz się powiedzieć tego, jakoś tak jest to fałszowane. O, moment, bo śruba. Chwila, bo muszę przycelować. Pyk. A troszeczkę nam tu w kadr wjeżdża wkrętak, ale już nie będziemy go używali. Dobra, przedni panel mamy już odkręcony, teraz wyciągamy. Jak panel wygląda? Na panelu nie widzę nic złego na module RF. Dobra. Idziemy dalej. Śrubki na bok. Ja zawsze lubię konsolę przodem do siebie trzymać. Słuchajcie, to jest taka moja złota zasada. Także teraz demontujemy po kolei. Dysk twardy. Czy on nosi ślady zalania? Nie. Nie ma nic złego. Dobra, zabieramy go na bok. Zasilacz. No, zasilacz jest podpięty, a wentylator nie. Dlaczego? Dziwne. Ok. Zasilacz, żeby zdemontować, trzeba ten zaczep troszeczkę podważyć. Z nim jest sporo problemów i do tego trzeba mieć szpatułę. Dlatego szpatułę wpychamy tu, wduszamy tego dupka o ten zaczep, który tam pracuje. Wciskam go i podnoszę do góry i wtedy jest gitara. Także zdemontowany zasilacz. Co dalej? Napęd. Z napędem zasilanie i SATA. Pyk. Czy napęd nosi ślady zalania? Nic złego nie widać. Także na plus. Ale tak czy siak w tych konsolach, słuchajcie, płyta główna. Ona robi problem. W tym miejscu powinna być blaszka, taka wkładana. Brakuje jej. Ktoś jej nie uzupełnił. Nie oddał jej z powrotem. Ale to już norma. Teraz układ chłodzący i klamp. O nie! Ktoś lutował kondensator, czyli tu było robione. O nie, 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 nie. Nie tego się spodziewałem. Nie wiedziałem, że będzie aż tak. Myślałem, że jakieś zalanie ktoś zobaczył, że jest zalane i tak dalej. Oddał i cześć. Jednak była podejmowana próba naprawy. Dobra, klamp odkładamy na bok. No i płyta. Co jest? O kurde bele. Ożeż ty kurde. Jeszcze chwila akapit na temat wentylatora. Wentylator sam w sobie brudny. Widać na łopatkach wentylatora ten brud. Zalanie raczej nastąpiło od góry, bo przeważnie właśnie łopatki się brudzą od cieczy. Reszta wygląda znośnie. Teraz tak. Płyta główna. Idziemy z zoomem na nią. Pierwsze, co mi się nie podoba na wstępie, pasta termoprzewodząca na procesorze APU. Ktoś dał tego taniego, gównianego materiału, którym jest srebrzanka. To jest pasta, która w sobie ma strukturę srebra. Ja wiem, że to przewodzi w miarę, ok. O nie! Zobaczyłem teraz topnik. Nie. Zobaczcie to. Są ślady topnika. Topnik jest dookoła układu. Ktoś grzał płytę. Niestety. Lipa. Idziemy dalej. No nic. Czasami tak bywa. Może uda się to naprawić. Zobaczymy. Tak czy siak, wracając do pasty. Ta pasta z domieszką srebra to istne zło. Także ścieramy to. Słabo w tej kamerze widać, że to jest srebro, ale ja to wiem. Ja to widzę. Także pierwsze co, zmywamy ją. No i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Słuchajcie, pierwsza konsola po zalaniu i już od razu headshot. Headshot.
Stara pasta słabo została usunięta. Wszędzie dookoła kondensatorów jest. No trudno, ktoś nie dbał o to, ale nieważne. Teraz tak, interesuje nas prawa strona płyty głównej, bo generalnie tak, w Xboxach One S, jeżeli dochodzi do zalania, to jakoś tak się dziwnie dzieje, że zawsze, ale to zawsze, zalaniu ulega ten rejon płyty głównej, wiecie? Cały ten rejon. Nie wiadomo dlaczego tak jest. Zalewa tranzystory, kondensatory, przetwornicę od RAM-u i ta sekcja wymaga poprawienia. Także idziemy na minionka i zobaczymy generalnie, o co to chodzi, bo ktoś tu był, ktoś tu coś robił, ale ile zrobił, nie mam pojęcia. Widzicie to? Czyli tak, z tego rejonu płyty głównej wylutowano 2 tranzystory, które wytwarzają napięcie 1,5 V na tej cewce. Ktoś się wylutował. 2 kondensatory od głównej linii zasilającej też są wylutowane. Co dalej? Standardowa, klasyczna usterka. Tutaj mamy układ U9F1. To jest przetwornica od RAM-u. Ona zasila ramy i najczęściej wypala pin numer, poczekajcie, policzę, 5, 10, 11, 12. Pin numer 12, czyli ta ścieżka. Jeżeli zalejemy Xboxa, to na 95% jest wypalona ścieżka. Jak ją zregenerujemy, jest spora szansa, że sprzęt wróci do gry, ale warunek jest jeden. Pamięci VRAM od Xboxa nie mogą mieć bardzo niskiej rezystancji, poniżej 36 ohmów względem masy. Także teraz pierwsze co zrobię, to miernik w rękę i zmierzymy sobie, słuchajcie, rezystancję. Rezystancję mierzymy na kondensatorach. Na przykład jeden z tych dolnych. Pokażę Wam z daleka, żeby było wiadomo o co chodzi. I tak, mamy pamięci RAM i obok nich kondensatory. Jeden, drugi, trzeci. I na tym kondensatorze trzeba będzie zmierzyć rezystancję. Jeżeli jest rezystancja 1 ohm, przerywamy na prawe i koniec, bo już nic nie wymyślimy, bo to nie ma sensu. Ale jeśli będzie 30 ohmów i tym podobne, no to będzie dobrze. Mierzymy. Kurde, 0,2. 0,2. No nie. Czaicie? Co za pech. Co za pech. No niestety. Niestety. Headshot. Centralnie dostałem dzisiaj headshota. Miało być fajnie, pięknie. Ale już w tym momencie można stwierdzić, że z tego nic nie wyjdzie. Ale jeszcze raz, żeby nie było. Patrzcie. Miernik ustawiony na pomiar rezystancji i kondensatory. Dajmy na to ten jeden. Zobaczcie na rezystancję. 0,3 ohma. Bardzo źle. I generalnie tak. Mierzymy jeden z kondensatorów z tej strony i tak samo z tej. Zobaczymy, czy będzie lepiej. Nie. 0,3 ohma. Kicha. Kicha. Co możemy zrobić w tym momencie? Możemy jeszcze zrobić próbę zwarciową i sprawdzić, co się nagrzewa. No bo generalnie tak, mierząc rezystancję względem masy na tej cewce, no ona ma oznaczenie L9F1. Mamy zwarcie 0,3 do masy. Lipa. Jest szansa, że albo jest jedna z pamięci RAM walnięta, bo przetwornica została przebita, MOSFETy się wyjarały i weszło wysokie napięcie, czy wysokie, wiadomo, linia 12V poszła na wyjście, czyli na wyjście tej przetwornicy U9F1 i spaliło pamięć RAM, a sam procesor w sobie przeżył i wtedy wymieniamy jedną kostkę, dajmy na to, i to ruszy, a jest spora szansa i przeważnie tak bywa, że w dokładnie tym wypadku szlak trafił pamięci, których jest, zobaczcie, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, łącznie 16, plus 16 pamięci zwalniętych i jeszcze procesor. Także sytuacja fatalna. I co robimy? Lutujemy, słuchajcie, kabelek. Podlutujemy kabel do cewki od ramów. No i sprawdzimy. No szkoda, no bo tutaj przeważnie Xboxy One S po zalaniu da się naprawić. Ja do tej pory naprawiłem naprawdę wiele konsol, natomiast sytuacja, w której walnięte były same w sobie ramy, to jest może 10 konsol. No nie więcej.
To nie jest tak, że wiecie, co druga konsola szlak trafiają po zalaniu. Nie. Konsole, sprzęty typu laptopy po zalaniach, tym bardziej no, konsole, przeważnie da się naprawić. To jest fakt. Także no nic, lutujemy kobla. No i zobaczymy. No, ale szkoda, myślałem, że będzie fajny materiał, w którym pokażę Wam, jakiej chemii serwisowej użyć, czym to podziałać. Dobra, możemy podlutować się w tym miejscu. Cyk. I potrzebujemy jeszcze masy. Masę bierzemy sobie, dajmy na to z gniazda, żeby się nie zastanawiać dwa razy, czy to jest masa, czy nie masa, czy co. Także pyk. Lutujemy kabelek. I teraz czerwony do tej strony. O! Jest. Pokażę Wam jeszcze na zoomie. Proszę bardzo. Więc jak to mniej więcej działa? Linia 12V wchodzi tym pinem. W sumie pytanie, czy jest zwarcie na głównej linii zasilającej. Bo generalnie tak. Jak już dostaniemy tego Xboxa zalanego, wiadomo, przeglądamy laminat, sprawdzamy co, jak, po co, dlaczego. Warto jest sprawdzić te MOSFETy, nie MOSFETy, przepraszam, kondensatory podwójne. T2. To wszystko jest główna linia zasilania, linia 12V. I rezystancja względem masy, pokażę Wam, akurat w tym wypadku jest ładna, patrzcie. Jest 1,9 MΩ, więc jest dobrze. Pomimo, że są pozalewane i któryś z tych tranzystorów górnych mógł być zalany i uszkodzony, bo się uszkadza przeważnie ten tranzystor, ten albo ten. Te trzy. Jeden z nich lubi siąść, jeżeli zalejemy laminat. W tym wypadku nie ma zwarcia, nie przywiera do masy. Dlatego mierząc ten kondensator, czyli główną linię zasilającą 12V, nie mamy niskiej rezystancji typu 50 ohmów, 60 ohmów, tylko mamy 1,3 MΩ, więc bardzo wysoko. Ale z kolei właśnie mierząc masę względem zasilania RAM-u 2 ohmy, więc do dupy. No dobra, idziemy na termowizję i zobaczymy, co jest grane. Ustawiamy sobie w tym momencie napięcie 1,5 V. Pyk, 1,5, 1,5, czekajcie, 1,5, bach. Dajmy mu z 5 amperów i 3, 2, 1, go. O, grzeje się coś. O proszę, zobaczcie. RAM się jeden grzeje, niebywałe. Druga pamięć. Dlatego warto jest mieć termowizję. Możliwe, że ta sytuacja nie jest jeszcze skazana na nie happy end, tylko to drugie. Smutne zakończenie. Grzeje się elegancko pamięć RAM. Mamy 94 stopnie na drugiej pamięci RAM, na tej RAM, na tym ramie. Ale jaja. Nie spodziewałem się tego. Dobra. Ha. Słuchajcie. Jest jeszcze szansa, że to nie koniec i się uda naprawić tą konsolę. Jestem zaskoczony, mile. Więc teraz tak, odlutuję kabelek. Demontujemy ten RAM. Można by to było oczywiście zrobić na jakiejś stacji, na podczerwień, maszyna BGA. Ja to zrobię hoterem, bo też się da. Trzeba dłużej nagrzewać, ale zobaczycie ze mną, ile to trwa, bo tu nie będzie przycięcia, jeżeli chodzi o demontowanie takiej pamięci. Teraz jest płyta do góry nogami, więc chodziło o ten RAM. On się dupek nagrzewał i co zrobimy? Wylutujemy RAM i zobaczymy, czy dalej jest zwarcie, bo jak dalej będzie zwarcie, no to jest kicha. Ale może się okazać, że słuchajcie, to zadziała. I to byłoby mega. Dobra, nagrzewamy wstępnie laminat. No i teraz liczmy, będę robił to z minutę, może trochę więcej, więc możemy sobie porozmawiać o wszystkim i o niczym. Wspominałem ostatnio na materiałach, że mamy ten drugi kanał na YouTubie. Zastanawiamy się cały czas, jaki zrobić tytuł, bo w sumie ten film nie wiem, czy wskoczy na główny kanał, czy na ten drugi poboczny. Na kanał bez przycięć. O Jezu, czuję smród, czuję rosół. Ktoś używał chińskiego topnika, tego rosołku pieprzonego. Ale wali rosołem. By to szlak. Niedobrze, niedobrze. Ale wali. Dobra. RAM zdemontowany. Kurde.
Nie lubię tych serwisantów, którzy używają tanich chińskich dziadowskich topników. Ja wiem, że oszczędność to dobra zaleta, ale w przypadku serwisowania elektroniki, słuchajcie, lepiej dać parę złotych więcej i kupić topnik, który nie wyżre ci komórek mózgowych, a dodatkowo laminatu, tylko praca z takim materiałem jest po prostu fajna, przyjemna, miła, sympatyczna. Dobra, pyk. Teraz plecionka. Skoro już zmieszaliśmy cynę, przykładamy plecionkę i lecimy. No i ciekawe, czy to ruszy, czy nie. Oto jest pytanie. Nie spodziewałem się tego, że jedna pamięć RAM zaświeci się. Powiem wam, że dziwne, no ale jest szansa, że będzie dobrze. Aczkolwiek miałem już takie historie, kiedy jeden RAM, czy nawet 4 ramy wymieniłem, a konsola po już tam teście końcowym 4 razy się resetowała i obrazu nie dawała i to dowodziło jednego. Procesor był uszkodzony, procesor APU. Także to też jest możliwe, ale tutaj dopóki nie odbudujemy całego schematu zasilającego plus pamięć RAM, to my nic nie ustalimy. Dobra, popsikane, czyścimy, bach, bach, bach. Jak wygląda laminat? No, wygląda lepiej. Jeszcze czekajcie, domyję go szczoteczką, bo trochę widzę topnika. To nie jest mój topnik. Kurde, że ktoś używał tego zupki chińskiej, rosołku, gówniany topnik. No ale życie. Każdy używa czego uważa, ale ja na to zwracam uwagę. Teraz tak. Idziemy znowu na termowizję. No i trzeba podlutować kabelek. Kabelek lutujemy z powrotem. Ok. Płyta jest co prawda ciepła, ale spoko. Zobaczcie, jak fajnie widać mój grot. O, jest moc. Czuję się jak Lord Vader, czy ten drugi, Luke Skywalker. Kabelek lutujemy. Pyk. Hotspot, czyli ten najcieplejszy punkt widać, bo jest nim teraz polutowany kabelek. Temperatura na tym jest 57 i spada sukcesywnie. Mogę sobie to delikatnie dmuchnąć powietrzem, żeby obniżyć temperaturę. O. I zaś odpalamy napięcie 1,5 V i 3, 2, 1, go. Kurde, źle jest. Patrzcie, co się dzieje. Zapaliły się ramy jak choinka. Czaicie? Jest do dupy. Jest do dupy. Świeci się ten RAM, ten RAM, ten RAM, ten RAM, ten RAM, ten RAM, ten. O, to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Pomimo, że pierwszy RAM był najbardziej tak jakby przywarty, tak teraz kolejny się świeci. I ten, i ten, i ten, i ten, i ten, i ten. Bo linia zasilająca idzie po kolei od tej strony. I na końcu są dopiero ramy z tej strony. Smuteczek. Smuteczek. Potwierdziło się to, co myślałem. I słuchajcie, teraz można by było w razie czego wylutować 16 pamięci. Ale wiecie, jaki będzie finał? Tu będzie dalej problem. Można jeszcze zrobić jedną rzecz. Zmierzyć rezystancję względem masy na tych ramach. Oczywiście po odłączeniu zasilania. Bo 2,8 A pobiera. No niestety. My jako serwisanci jesteśmy nastawieni na to, że robimy, naprawiamy, jest z tego kasa, jest fajnie. No a takie sytuacje no niestety nie budują. No ale cóż. Sprawdźmy sobie rezystancję na tym kondensatorze względem masy. I zobaczcie, 4,5 ohma. Już nie ma 0,2 ohma, tylko jest 4,5. Czyli rezystancja delikatnie poszła w górę. Ale cóż z tego, skoro i tak, kurde, jest problem. Jest problem. Nie ten kondensator, ten kondensator. 4,5 ohma. Więc kończąc,
Demontaż tych ramów miałby sens, ale procesor i tak będzie walnięty. W wszystkich sytuacjach, kiedy był problem z pamięciami RAM, to potem okazało się, że po ich zdemontowaniu dalej była niska rezystancja i ten procesor tak czy siak był trzaśnięty. To jest jeden problem. Tutaj kolejnym problemem jest to, że ktoś na płycie był, ktoś robił reflow procesora, demontował tranzystory, pewnie nie miał na to za bardzo pomysłu. I chodzi o to, że jeżeli my podejmujemy niewłaściwe kroki podczas dokonywania działań, podczas tych napraw konsol, no to tylko uszkadzamy bardziej ten sprzęt niż był. Więc tutaj albo samo zalanie wykończyło sprzęt, ewentualnie niewłaściwe kroki, które ktoś podjął i dlatego się upaliły te ramy. Bo żeby one wszystkie siadły, rzadko się to zdarza. No ale tego nie dowiemy się już w ogóle. Także jak się materiał podobał, łapa w górę, jak nie, łapa w dół. Napiszcie komentarz, co myślicie o naprawach sprzętów zalanych, o kanale, o wszystkim. Widzimy się w następnym materiale i do następnego. Cześć, hej, był z Wami Spox2.